Witajcie w ostatniej części poświęconej 3DS-owi. Dzisiaj zajmiemy się grami. Takimi prawdziwymi, pudełkowymi grami na konsolę 3DS i nie tylko. Zaczynamy. Gry na konsolę 3DS wydawane są w takich oto białych pudełkach. Z przodu zawsze będzie widniało logo Nintendo 3DS. Jak również na tylnej krawędzi mamy napis Nintendo 3DS. I z tyłu w standardzie, jak to zawsze, obrazki, informacje, słoneczka, certyfikaty. Wnętrze pudełka posiada takie dziurki. Tutaj standardowo jest cartridge i instrukcje, piny do rejestracji, jakieś inne instrukcje. Tak samo tutaj gra, instrukcje i inne duperele. Nie ma się co tam rozgadywać. Gry się wyjmuje tak jak zawsze i wyglądają bardzo podobnie do tych, które znamy z konsoli DS. Ale jednak, jak za chwilę zobaczycie, troszkę się różnią. Pudełka gier z DS-a i z 3DS-a są do siebie bardzo podobne. Na pierwszy rzut oka, patrząc z góry, wyglądają identycznie. Jednakże, jak spojrzymy z boku, to okazuje się, że pudełka od 3DS-a są sporo cieńsze. Natomiast wnętrza pudełek również się różnią. Tu wiadomo, jak już wspomniałem, są dziurki, tu nie ma dziurek, no i w pudełkach od DS-a są jeszcze takie holdery na gry z Game Boy Advance, czego oczywiście nie ma w pudełkach od 3DS-a, bowiem 3DS już nie obsługuje gier z Game Boy Advance. Gry same w sobie również się nieco różnią. Jak widzicie, cartridge od 3DS-a ma jeszcze taki ząbek z boku. I oczywiście są innych kolorów, to są jasne, ale generalnie stylistyka jest bardzo zbliżona. Pierwszą grą, którą włączę, będzie Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Gra ta, jak wiadomo, jest remake'iem z konsoli Nintendo 64. Dolna część, dolny ekran jest to mapa, nasze sprzęty posiadane i inne takie duperele. Zajmijmy się ekranem górnym. Więc tak wygląda Zelda. Jak widzicie, świeci się tutaj dioda 3D, a zatem można włączyć efekt 3D, którego jednak nie będzie widać na ekranie. Jedynie na konsoli, zatem nie będę go włączał. Gra ta jest to po prostu konwersja z Nintendo 64. Biegamy elfem Linkiem i mamy za zadanie uratować księżniczkę Zeldę. Grafika jest poprawna. Trochę podciągnięto tekstury w stosunku do Nintendo 64. Dodano też obsługę czujnika ruchu, a zatem możemy sobie, sterując konsolą, możemy się rozglądać na wszystkie strony, nie wciskając żadnych przycisków, zatem są to takie bariery. Natomiast sama gra jest jest w zasadzie taka sama jak na Nintendo 64, są tam bardzo nieznaczne różnice. A zatem jest to odgrzewany kotlet. To tyle w tej kwestii można powiedzieć. Jest to po prostu odgrzewany kotlet. Gra jest bardzo fajna, wiadomo. Jest to jedna z lepszych gier, jakie się ukazały w ogóle. No ale to już było, to wszystko już było.
Więc Nintendo nie przygotowało gier na premierę swojej nowej konsoli i musiało ratować się wydawaniem starego tytułu. Dobra, nie ma co grać. No i druga gra, czyli Street Fighter 3D. I jak w przypadku Zeldy, tak w ogóle w przypadku każdej gry z 3DS-a pojawia się diodka 3D, która sygnalizuje, że gra obsługuje efekt 3D. Street Fighter 4 to już jest nowsza gra, nie jest to już tak odgrzewany kotlet jak w przypadku Zeldy. No i ma już ładniejszą grafikę. Zelda jechała na grafice sprzed 10 lat, natomiast tutaj grafika jest już ładniejsza. Wielu wojowników do wyboru. W standardzie zagrajmy Ryu. No i bijatyka, wiadomo jak to bijatyka. Wybieramy arenę. No i walka. Efektem 3D ta gra wygląda całkiem sympatycznie, ale za szybko przewinąłem, ale na wstępie gry był napis, że uwaga, pamiętaj, aby co 30 minut robić pauzę, jeśli używasz 3D, także zdrowe to nie jest. Ale grafika jest ładna, tak jak widać. Więc tak prezentuje się Street Fighter. Ładna grafika, z efektem 3D, fajnie ukazana głębia. Ciekawa gra, ale bez szału. No i ta gra też już wcześniej się ukazała na dużych konsolach, więc jest to po prostu konwersja. Niemniej grafika prezentuje się ładnie, gra jest całkiem fajna. Także jest to obecnie wśród tych bardzo nielicznych tytułów, jakie są dostępne na 3DS-a. To jest jeden z bardziej interesujących tytułów. Jeśli ktoś lubi bijatyki, bo ja, jak wiadomo, za nimi nie przepadam. Zatem to tyle odnośnie Street Fightera. Kolejny temat to jest taki, że 3DS gry z DS-a ładuje wolniej niż DS. Taka jest przynajmniej plotka, zaraz to sprawdzimy. Weźmy dwie gry na DS-a z serii Pokémon, które mają dokładnie takie same menu i odpalają się w takim samym czasie. Zobaczymy, na której konsoli będą się ładować szybciej. W obydwie konsole jest włożony kart z grą Pokémon. I teraz odpalimy obie gry jednocześnie i zobaczymy, która się szybciej odpali. Więc będę wciskał jednocześnie przyciski A. 3, 4. No i na DS Lite już lecą napisy, a na 3DS dopiero teraz. Na DS Lite już jest nowe logo,
na 3DS-ie dopiero teraz. No i na DS Lite już jest logo Pokémon. A na 3DS-ie pojawiło się dopiero teraz. No i już na dolnym ekranie DS Lite leci nam intro, a na 3DS-ie dopiero się pojawiło z opóźnieniem. A zatem faktycznie gry z DS-a na 3DS-ie odpalane są z lekkim opóźnieniem. Jeśli natomiast chodzi po prostu o sam wygląd gier z DS-a na 3DS-ie, to ten się jakoś znacząco nie różni. Jest minimalnie chyba rozciągnięty. Ale generalnie gry z DS-a wyglądają na 3DS-ie w zasadzie tak samo jak i na zwykłym DS-ie. Zatem w tej kwestii nie masz co rozgadywać. Podsumowując całość całego tego cyklu, który przeprowadziłem, te wszystkie odcinki o 3DS-ie, teraz będzie taka puenta. 3DS jest to konsola na pewno z potencjałem, która być może rozwinie skrzydła, ale w tej chwili jest to moim zdaniem, no jest to konsola, nad której zakupem należałoby się poważnie zastanowić. Ponieważ po pierwsze, brak gier w tej chwili, zaledwie kilka tytułów, które warto zagrać, ale takich prawdziwych killerów w ogóle nie ma jeszcze. Po drugie, ekran, który sam się rysuje. Po trzecie, brak drugiej gałki. To tyle jeśli chodzi o budowę. Jeśli chodzi natomiast o samą konsolę, no to graficznie prezentuje się jak na razie podobnie do PSP, może minimalnie lepiej niektóre gry, ale jak twierdzą producenci z Nintendo, ta konsola ma podobną moc do Wii, więc być może jeszcze przyjdzie nam doczekać się takich czasów, kiedy faktycznie gry będą prezentowały ładną grafikę. Po trailerach już widać jakiś tam postęp, więc może będzie dobrze. Efekt 3D to lipa. I jeśli ktoś chce kupić tą konsolę właśnie, bo napala się na 3D, no to się rozczaruje moim zdaniem. Jeśli chodzi o samo 3D, to tego w ogóle mogłoby nie być i też by było fajnie. Więc dla mnie to nie jest absolutnie zaleta tej konsoli. Gdyby nie 3D, no to też można by wyciskać gry z lepszą grafiką, więc myślę, że producenci gier będą nawet odchodzić od tego i ograniczać efekt 3D na rzecz ładniejszej grafiki, co mnie wcale nie dziwi. No i jeszcze bateria, która jest słaba i trzyma bardzo krótko, jakieś 3 godziny, jak się gra z efektem 3D, bez efektu 3D ze 4, także jest to bardzo krótki czas. Natomiast poza tym 3DS już teraz się dobrze sprzedaje, głównie w Japonii. U nas też nastąpiły już obniżki cen, więc konsolę można już wyrwać za 5 stówek, co na dzień dzisiejszy jest dla mnie dużą ceną, no i gry w sklepach również są drogie. Teraz myślę, że jeszcze można poczekać, bo ta konsola pokaże na pewno jeszcze skrzydła, rozwinie skrzydła w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy to szału nie ma i wydaje mi się, że warto poczekać też na to, co zaprezentuje PS Vita, bo to też może być wielce interesujące. A 3DS-a warto śledzić, warto obserwować, a czy warto kupić? Myślę, że w tej chwili warto poczekać. Jeszcze mimo wszystko poczekać, ale zróbcie jak zechcecie. Ja konsolkę mam, nie płaczę z tego powodu i zobaczymy, co będzie dalej. Dlatego dzięki, że oglądaliście ten cykl o 3DS-ie i mam nadzieję, że wyrobiliście już swoją opinię na temat tej konsoli, więc to będzie koniec. Na tym zakończymy nasz cykl. Dzięki za uwagę i cześć!